Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola E365. Telefonik został wyprodukowany w 2008 roku. No i spójrzmy jeszcze, jak on wygląda tak tutaj wizualnie. Tutaj oczywiście telefonik nie chce w ogóle się uruchomić. Nawet do niego nie mam ładowarki, by to sprawdzić. Tak naprawdę, ale sobie zobaczymy tutaj, co się kryje tutaj w środku w tym urządzeniu. No i tutaj spójrzmy, u samej góry mamy oczywiście otwory na głośniczek od rozmów. Na bocznej ściance tu widzimy otwór na nasze słuchaweczki. Na tylnej ściance aparat fotograficzny, w tym przypadku oczywiście najniższej jakości VGA, ale takie fajne tutaj pokrętło wymyślili, taką zaślepkę osłaniającą nasz aparacik, by tutaj nie wyszedł w ogóle kurz, czy się w ogóle nie rysowało. Otwory na nasz główny głośnik, tutaj wygrawowany napis marki Motorola, logo naszej Motorola. Na drugiej bocznej ściance widzimy jakiś skrótowy klawisz aparatu. Tu pewnie nie ma w ogóle autofokusa, bo przy VGA raczej nie było. I u samej góry otwory na naszą smycz. Tu na samym dole widzimy jeszcze port ładowania. No i chyba jakiś otwór na nasz mikrofonik. Teraz sobie zobaczymy jeszcze tutaj pod klapką baterii naszą baterię. Bateria oryginalna w tej Motorola już zobaczymy. Tutaj tak ona się nazywa. Sobie poszukajcie dokładne informacje tej baterii, ale widzę, że została wyprodukowana w Chinach i na odwrocie jeszcze jakieś informacje, gdybyście czegośkolwiek szukali. Tutaj widzę, że coś nie tak było z tą baterią, ktoś tu ją lutował. Tutaj spójrzcie na złączach, na stykach właśnie, coś tam nie tak jest. Zobaczymy sobie jeszcze na lepsze tutaj. Spójrzcie sobie. Tutaj złapę ostrość. Motorola E365. Tutaj takich ciekawszych informacji jakichś nie ma. I została wyprodukowana w tym przypadku Tajwan. Tutaj nie mamy w ogóle slotu na kartę pamięci, tylko karta SIM jest tylko i wyłącznie. No i dobra, teraz zajmiemy się tutaj demontażem tego telefoniku. Podprowadzamy sobie teraz przednią naszą obudowę. Wcześniej oczywiście pamiętajmy, by wyciągnąć naszą kartę SIM z naszego urządzenia. No i sobie tutaj jedziemy z podzwadzaniem tej obudowy. Tutaj od razu mówię, że trzeba bardzo uważać na paluszki, bo bardzo tutaj ciężko się naszą obudowę tutaj ściąga w tym urządzeniu. Tutaj sobie jedziemy od samego dołu. Tutaj naprawdę bardzo ciężko. Tutaj z jednej strony mi troszkę, widzę, puściło. I teraz sobie spróbuję z drugiej strony. Jak mi się uda na kamerze. Tutaj też puściło, ale tutaj z powrotem się, widzę, połączyło. Tak ciężko pokazać, wiecie, na kamerze i działać. Ale coś tam mniej więcej zobaczycie. To jedno można na plus powiedzieć tej Motorola, że naprawdę bardzo dobre to są zaczaski w tej obudowie, bardzo solidnie wykonane. Tutaj u samej góry też są dwa mocne zaczaski. No i tu udało mi się ściągnąć tą obudowę, tutaj nakładkę klawiaturki. I tutaj zobaczmy, mamy do odkręcenia 6 śrubeczek. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Tu jeden nie widzę, pewnie ktoś tutaj już, widzę, że się bawił tą Motorolą, pewnie grzebał w czymś i ją popsuł, ale niekoniecznie, może to była w serwisie.
zgubili śrubeczkę, no i te śrubeczki właśnie teraz nie widzimy. Te wszystkie śrubeczki odkładamy na bok. 2, 3, 4. Tu jest ostatnia śrubeczka. Coś nam nie chce już wyjść. Jest. Teraz ściągamy tą ramkę. Tutaj rameczka, tu widzę, już jest wyrobiona. Ją odłączamy od wyświetlacza. Tutaj od samego dołu to jest blokada. Tutaj w tym miejscu. Po drugiej stronie to samo. I tu już góra nam się odpięła. Tutaj pamiętajcie oczywiście, by później przy montażu z powrotem wszystko to podginać. Sobie później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tu już mamy wszystko wymontowane praktycznie. Podwadzamy, wyciągamy to wszystko. Tu mamy w korpusie naszą wibrację. Tutaj widzimy. I na naszym urządzeniu tu widzimy wszystko już jak na dłoni, tak naprawdę. Tu sobie podwadzimy naszą płytkę klawiaturki numerycznej funkcyjnej, tutaj w tym miejscu. I tu ona wybija się, tu są złącza i tu są złącza na płycie głównej. Teraz nasz wyświetlacz, tutaj w tym przypadku jest bardzo łatwo wymienny, tutaj w ogóle nie ma nadkleju. Jak widzicie, sam tutaj wychodzi na lewo i tu jest złącze właśnie naszego wyświetlacza. Tak on wygląda. Co tu jeszcze moglibyśmy sobie wymienić? Tutaj głośnik chce chyba wyskoczyć sam. Tutaj on się tak trzyma. Tu już płyta główna. Tutaj całą tą ramkę może spróbujemy sobie wymontować. Tu jest blokada jedna. Tu jest druga blokada. Bardzo mocno trzyma. Jedziemy na drugą stronę, tu jest blokada. No i wszystko zostało już wymontowane tutaj poprawnie. Spójrzcie, ta cała ramka korpusowa w środku. Tutaj nam wyskoczy głośniczek od rozmów. Tutaj wyskoczył nam również mikrofonik. Mikrofonik tu w tym miejscu, w ramce. Później go włożymy tak, jak być powinno. No i tu widzimy naszą płytę tej Motorola. Tutaj oczywiście nie jest jakaś bardzo skomplikowana. I nasz tutaj głośnik, może spróbujemy sobie jeszcze zdemontować. Tu są po dwóch stronach blokady. I pod spodem widzimy tutaj taśmę. I wyciągamy. Tu mamy głośnik naprawdę dość dużych rozmiarów. Podobny do Sonorsona K310, ale znacznie większy. W tej Motorola. No jak widzicie, i to wszystko, jeśli chodzi o prawy tutaj demontaż w Motorola. Wydawałoby się, że taki szybki telefonik w demontażu, ale troszkę poświęcimy na to czasu, żeby to tak mniej więcej omówić i ogarnąć. Tutaj spójrzcie, jeśli chodzi tutaj o podstawowe jakieś funkcje, opcje, elementy na płycie głównej. Tutaj złącze naszego zasięgu, złącze słuchawek, baterii, karty, SIM, złącze ładowania. Wszystko jest wymienne, ale w utrudniony sposób. Wszystko musimy tutaj troszkę bardziej znać wiedzy, no i mieć pewne tutaj przyrządy do tego stworzone. No i teraz składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Zakładamy z powrotem nasz tutaj głośniczek wraz z zasięgiem na swoje miejsce. Tutaj go wsuwamy. Zapinamy, mocujemy tutaj z powrotem nasze dwie blokady. Mocujemy
odpowiednio tak jak było. Tutaj zakładamy na nasz środkowy korpusik nasz mikrofon. On tutaj powinien być z tej strony, tutaj tymi minimalnymi takimi dzióbkami. Tak powinien być. I tutaj nasz głośniczek od rozmów w tym miejscu. No i teraz sobie zakładamy, tutaj sobie celujemy. O, jest tutaj złapany. No i mocujemy tutaj wszystkie nasze zaczaski z wszystkich stron. Tutaj mocujemy. Jest wszystko tak, jak być powinno. Tutaj tak specyficznie myśli ten głośniczek od rozmów, że on tutaj w ogóle nie wypadnie. A z tej strony jest przemocowany. Teraz sobie działamy z naszym wyświetlaczem. Odłączamy tutaj i wsuwamy naszą tasiemkę. Zakładamy z powrotem nasz wyświetlacz tutaj na swoje miejsce. Oczywiście uważajmy, by go tutaj nie uszkodzić. Tutaj coś mi źle weszedł, więc sobie go musimy włożyć od samego dołu. Źle mi tutaj wszedł. Dobra. Także już wyświetlacz jest. Tutaj możemy go przetrzeć, ale bardziej go pobrudziłem, ja go tutaj przetarłem. Tu mam chyba już brudną ściereczkę z mikrofibry. Wyświetlacz już czysty. Zakładamy z powrotem naszą płytkę klawiaturki. Tutaj na swoje miejsce nasze złącza. To już jest. Teraz zakładamy z powrotem w nasz korpus i zakładamy tą całą ramkę tutaj w te blokady od samej góry. Mocujemy tutaj z wszystkich stron. Jak już nie wspomniałem, to musimy odgiąć tutaj w przeciwnym kierunku. Tutaj nasze blaszki. A tutaj pozostałe to pewnie uda się odgiąć dzięki naszym tutaj śrubkom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 śrubeczka. Jak fajnie się wszystko rozkłada. Jak przykręcam śrubeczki, to ramka samoczynnie się tak fajnie przykłada do naszego tutaj korpusiku środkowego. No i ostatnia śrubeczka. Tutaj jeszcze jedna została, ale jej nie mam. Tu niechcąco dotknąłem naszego wyświetlacza. Przykładamy naszą nakładkę klawiaturki, zakładamy naszą przednią obudowę, ale tylko w taki sposób, że tutaj od góry widzicie są blokady, jedna i druga. Tu są otwory i od samej góry musimy to zrobić. Tutaj tylko i wyłącznie te klawisze celujemy. O, i trafiony, zatopiony. Zakładamy naszą tutaj baterię, zakładamy tylną klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi o tutaj poprawny demontaż i montaż tej Motorola E365. Jak widzieliście, tutaj wydaje się dość prostym telefonem, a w środku troszkę jest nawet zaawansowana,
Tak to przynajmniej wygląda od wewnątrz. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę oraz komentarza pod tym filmem, jak i oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy i mój kanał. Cześć!